Witamy Państwa w teleturnieju Familiada. Czy wiesz, co w ogóle możecie zdyskwalifikować na samym początku przygody, zanim w ogóle zaczniesz jeździć? Lama. Lama. No nie, no to teraz... I mamy mobilność stawu skokowego, rozmiar i flex, czyli twardy skorup. Może słyszałeś, że narciarz ma dobrą kontrolę poprzez porządne naciskanie dziobów, tak? Do tego właśnie z pomocą przychodzi nam konstrukcja buta narciarskiego. Ale jak widzisz, but jest dość sztywny, więc jak to naciskać na te dzioby, żeby miało to efekty? Ano, but składa się z dwóch elementów. Skorupa jest podstawy i skorupa piszczela. Są połączone jednym ruchomym elementem w kostce. I to właśnie tutaj odbywa się cała magia. No więc co zrobić, żeby efektywnie przenieść nacisk na dzioby i wykorzystać do tego odpowiednio konstrukcję buta narciarskiego? Możemy sobie wyobrazić, że cała ta konstrukcja but to jest pewnego rodzaju dźwignia. Teraz ramię piszczelowe to jest to ramię dźwigni, na które ja mogę mieć bezpośredni wpływ. I ja go mogę sobie tutaj uginać trochę. Widzicie, jak skorupa fajnie pracuje? Skorupa się trochę poddaje, ale nie całkowicie. Reszta dociska mi tutaj przód skorupy, a co za tym idzie, przód narty. Możecie nie być w stanie w ogóle ugiąć tej skorupy. A dlaczego? No po pierwsze, to może być naturalna przyczyna związana z waszą mobilnością, a mianowicie z zakresem ruchu stawu skokowego i kąta, jaki naturalnie możecie maksymalnie zrobić. Jak widzicie, u mnie jest on taki dość nawet niezły. Jest to ten kąt tutaj, pomiędzy stopą a piszczelem, jaki ja naturalnie mogę zrobić. Zanim zaczniecie przekazywać energię do dziobów narty, no to ta skorupa musi się trochę poddać, dopiero dojść do swojego limitu i dopiero wtedy ona przekazuje maksymalny nacisk na dzioby narty. Może jesteś w stanie tylko troszkę, może więcej. Temat jest bardzo głęboki i długi jak rzeka, nie chciałem się tutaj powtarzać po wielu innych ekspertach, natomiast chciałem powiedzieć z punktu widzenia instruktora, czego mi tam jeszcze gdzieś brakuje, a zazwyczaj to właśnie staw skokowy i sprawdźcie go teraz, zaraz. Znajdź sobie kawałek ściany w domu, w korytarzu czy gdziekolwiek. Stań około 10 cm od ściany i spróbuj zrobić przykuc czy przysiad i dotknąć kolanami ściany. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, to znaczy, że twój zakres ruchu jest całkiem dobry. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, niektóre osoby mogą mieć słabo rozciągnięte mięśnie i nie być w stanie tego zrobić. Można to poprawić ćwiczeniami, ale niektórzy z was mogą mieć tak zablokowaną tą mobilność poprzez układ kostny stopy. Wtedy polecam udać się do butfittera, który odpowiednio stuninguje wam buty. Najpopularniejsze są podkładki podpięte, coś a la taki obcas, który podniesie wam całą stopę w bucie. Automatycznie macie już lepszy punkt wyjściowy i mniejszy zakres musicie dołożyć, żeby jeszcze dogiąć tą skorupę. Osoby, które mają duży zakres, mogą zainteresować się skorupą, która jest fabrycznie już pochylona bardziej. Osoby, które mają mały zakres, powinny zainteresować się skorupą, która ma to pochylenie mniejsze. Druga sprawa. Jeżeli but jest za duży, moja pięta cofa się całkowicie do oparcia do tyłu skorupy. Tutaj robi się wolna przestrzeń i dopiero mój piszczel opiera się gdzieś w okolicach góry bardzo mocno, powodując punktowy nacisk, który doprowadza do bólu. Dobrze dobrany rozmiar buta sprawi, że tutaj nasza dźwignia będzie działać od samego dołu, od stawu skokowego, od kostki, aż do końca języka. I rozłoży się nacisk równomiernie, nie powodując aż takich dolegliwości bólowych. Trzecia sprawa. Być może flex, czyli naturalna twardość plastiku w tej skorupie jest zbyt duży. Możecie nie być w stanie w ogóle ugiąć tej skorupy. Traktujemy moje ciało jako przedłużenie ramienia tej dźwigni. Czyli im ktoś jest wyższy, tym większą siłę będzie miał. Powiedzmy, że jesteście lżejsi, może jesteście niżsi i wasza dźwignia po prostu nie ma mocy. Nic się nie dzieje, po prostu bierzecie niższy flex
i próbujecie sobie, czy jesteście w stanie ugiąć tą skorupę. Może but jest używany albo bardzo stary i plastik jest już tak zużyty, że z biegiem czasu stracił swoje właściwości i mimo, że gdzieś na pudełku wyczytaliście, że o, ma Flex 60 i będzie super, no to jednak to już dawno się nie zachowuje tak jak za czasów swojej świetności i nic z tego nie będzie. Jeżeli wszystko masz dobre, a dalej gdzieś są problemy w skręcie i w Twoim narciarstwie, to być może trzeba zainteresować się bardziej fizyką skrętu i biomechaniką ruchu, co zobaczysz w kolejnych odcinkach z tej serii, do czego zapraszam i zachęcam. Więc zapisz sobie to wideo, zaobserwuj, napisz komentarz, co Ci się podoba, być może masz problem jeszcze z czymś innym.